Biogazownia rolnicza to jest świetna, rewelacyjna inwestycja dla gospodarstw rolnych, zarówno tych małych, jak i tych dużych. Oczywiście, im więcej substratu, większe gospodarstwo, tym inwestycja szybciej się spłaci. Biorąc pod uwagę takie parametry jak koszt CAPEX-u, czyli 20 milionów złotych na 1 megawatową biogazownię rolniczą, to mówimy tutaj o zwrocie z inwestycji w przeciągu 5-6 lat. Oczywiście gospodarstwo rolne może w różnym stopniu zagospodarowywać to, co wytwarza nam biogazownia, bo oczywiście może poświęcić tylko i wyłącznie substraty na fermentację metanową, żeby wytworzyć gaz, który następnie spali w piecu, w kotle i zasili tym samym swoje gospodarstwo w ciepło, bądź też lokalną społeczność, ale także może spalić ten gaz w silniku kogeneracyjnym i dzięki temu sprzedać energię elektryczną. Energię elektryczną sprzedajemy albo na zasadzie PPA, umów prywatnych między innymi przedsiębiorstwami, bądź też sprzedawać to do podmiotów zajmujących się obrotem energią elektryczną. Jeśli mówimy tutaj cały czas o biogazowni 1 MW, no to mowa tutaj o 8200 MWh rocznie, które właściciel biogazowni rolniczej może sprzedać. W chwili obecnej ceny wahają się od 580 do 980 zł za megawattogodzinę. W związku z tym gospodarstwo rolne może nie tylko ograniczyć swoje zużycie energii elektrycznej i ciepła, ale także na tym zyskać. Oczywiście odrębną kwestią jest gospodarka obiegu zamkniętego, ponieważ taka inwestycja jak biogazownia rolnicza świetnie się sprawdza w takim systemie. Jest to świetne źródło zagospodarowania resztek pożniwnych bądź też z przemysłu rolno-spożywczego, a dodatkowo zyskujemy coś, co może zastąpić nam nawozy sztuczne dla rolnika, czyli poferment. Witamy w biogazowni Bożęciczki. To biogazownia 1,2 MW, która gospodaruje gnojowice i kiszonkę z kukurydzy. W tym oto agregacie spalamy biogaz, który jest generowany w tych oto kopułach. Poferment z naszej biogazowni jest nie tylko rewelacyjnym środkiem do nawożenia, jest przede wszystkim certyfikowanym nawozem organicznym, który uzyskał w 2022 roku pozwolenie na wprowadzanie do obrotu i od tego momentu jest konfekcjonowane i wprowadzane również do sklepów spożywczych czy hurtowni. Można go kupić w sklepie i jest zarówno do roślin ozdobnych, do rekultywacji gleby, do owoców, do warzyw, prawie że do wszystkiego.